Imperium Songhajskie, które rozkwitło w Afryce Zachodniej w XV i XVI wieku, było jednym z największych i najpotężniejszych państw na kontynencie. Jego mieszkańcy prowadzili złożone życie społeczne, które opierało się na rolnictwie, handlu i silnych strukturach administracyjnych. Choć istnieje wiele źródeł na temat historii politycznej i militarnej tego imperium, codzienne życie i higiena ludności Songhai to fascynujące, choć nieco mniej udokumentowane aspekty. Ludność Królestwa Songhai zamieszkiwała głównie osady wzdłuż wielkich rzek, takich jak Niger, co zapewniało dostęp do wody i żyznych terenów. Mieszkańcy zajmowali się uprawą zbóż, takich jak proso i sorgo, będących podstawą diety. Rolnictwo odgrywało ważną rolę zarówno w przetrwaniu, jak i w handlu, z którego imperium słynęło. Prowadzono wymianę z innymi regionami Afryki, a także z krajami arabskimi i europejskimi. Domy wznoszono głównie z gliny i błota, typowych materiałów tego regionu, co pozwalało budynkom wytrzymać trudne warunki klimatyczne, jak upały i sezonowe opady. W miastach, takich jak słynne Timbuktu czy Gao, można było zobaczyć bardziej wyrafinowane konstrukcje, w tym meczety i pałace zbudowane z kamienia i cegły błotnej. Codzienność mieszkańców Królestwa Songhai była ściśle związana z cyklami rolniczymi i rytuałami religijnymi. Większość ludności była wyznawcami islamu, który dotarł do tego regionu już w XI wieku. Regularne modlitwy, posty, a także pielgrzymki do Mekki były ważnym elementem życia duchowego, ale tradycyjne wierzenia przedislamskie również odgrywały swoją rolę w codziennych rytuałach. Rodzina była podstawową jednostką społeczną, a kobiety miały znaczące obowiązki zarówno w domu, jak i w rolnictwie. Wychowywały dzieci, przygotowywały posiłki i dbały o gospodarstwo, podczas gdy mężczyźni zajmowali się głównie pracą na roli oraz handlem. W miastach, zwłaszcza w Timbuktu, żyli uczeni i handlarze, którzy przyczyniali się do rozwoju wiedzy i kultury, w tym medycyny, matematyki i literatury. Zasady higieny w Imperium Songhajskim były mocno związane z religią islamską, która kładła duży nacisk na czystość ciała. Praktyki ablucji, oczyszczania wodą przed modlitwą, były powszechne wśród muzułmańskich mieszkańców imperium. Rytualne mycie rąk, twarzy i stóp było codziennym obowiązkiem, zwłaszcza w społecznościach miejskich. W miejscach, gdzie dostęp do wody był ograniczony, korzystano z piasku lub innych metod oczyszczania, zgodnie z islamskim prawem szariatu. Z powodu trudnych warunków klimatycznych i braku nowoczesnej medycyny, mieszkańcy królestwa byli narażeni na różne choroby, takie jak malaria czy infekcje skóry. Jednak dzięki handlowi i kontaktom z innymi kulturami, szczególnie z Bliskim Wschodem, wprowadzano do imperium różne zioła i lekarstwa. Timbuktu jako centrum edukacji i wiedzy było również miejscem, gdzie studiowano teksty medyczne i rozwijano umiejętności leczenia. Dostęp do czystej wody był bardzo ważny. Osady położone nad Nigrem miały lepsze warunki, co pozwalało mieszkańcom na regularne kąpiele w rzece. Pomimo trudnych warunków klimatycznych, mieszkańcy Królestwa Songhai starali się dbać o czystość i zdrowie. Ich codzienne życie było harmonijnym połączeniem religijnych praktyk, gospodarki i zaawansowanej organizacji społecznej, które umożliwiły temu wielkiemu imperium na dominację w Afryce Zachodniej.